Nazywam się Mariusz Moryl i mam zaszczyt gościć Państwa na oficjalnym otwarciu wystawy Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej. And Poland was, is, and will be the historical defender of the West against outside totalitarian temptations, and will always be the promoter of our and your freedom, as General Kościuszko, a hero of both countries, put it, phrased it. This has been our history for over 1,000 years, and will remain so for another. Jest sposób być wolnym bez stanięcia naprzeciw zła oraz do walki z nim. Tak było, gdy Polska broniła swojej suwerenności przeciw dwóm okupantom, hitlerowskim Niemcom i sowieckiej Rosji w 1939 roku. Ale za moment stanęła też w obronie innych napadniętych państw. To właśnie jest miara polskiego etosu. Walczyć o wolność, waszą i naszą. Przez wieki takie motto przyświecało przecież naszym walecznym rodakom, zarówno Pułaskiemu, jak i Kościuszce, jak również Polakom stawiającym opór niemieckim i sowieckim najeźdźcom zarówno na terenach okupowanej Polski, jak i na wszystkich niemal frontach II wojny światowej. Wolność była wartością samą w sobie, jednak tylko dla tych, co życie swe oddali w Powstaniu Warszawskim, jak i dla tych wszystkich Polaków biorących udział we wszystkich innych, wcześniejszych zrywach niepodległościowych. Zerwać okowy niewoli pomimo cierpienia i bólu, w walce wytrwać i przede wszystkim być wolnym. Ten przekaz niesiemy przy okazji i za pomocą dzisiejszej wystawy. Jest ona hołdem wobec niezłomnego polskiego ducha. Today, we have a great honor and privilege to welcome Chairman of the National Credit Union Administration, Honorable Rodney E. Hooda. Mr. Hooda, your visit here today is a great recognition not only for the Polish and Slavic Federal Credit Union, but also for the entire Polish-American community, which today observes the 80th anniversary of the German invasion of Poland and the beginning of the World War II. We are especially grateful to you for visiting us at this event, because at the same time, the Vice President of the United States, Mike Pence, is landing in Poland to commemorate this tragic anniversary along with the President Hooda and the entire Polish nation. Today, America and Poland maintain a relationship that began almost 250 years ago, and I'm delighted to be here to celebrate that with you today on behalf of the United States. It's often said that memory gives us back life to those who no longer exist. The images in this exhibit help us to remember a terrible event, but more importantly, they strengthen our capacity to face such events and together to eventually overcome them. In that way, the people you see in these images still have life, and they can move us to reflect on life today, its memory, and its purpose, and its meaning. Ta wystawa ma zamiar przemawiać przede wszystkim do Amerykanów, nie tylko do Polonii, przede wszystkim do Amerykanów. Dlatego jest zrobiona w sposób przystępny, nie jest przeładowana. Pokazuje wszystkie aspekty tej wojny. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest idealnym miejscem, szczególnie właśnie tutaj na Greenpoincie, gdzie mamy tak dużo Polaków, mamy takie zainteresowanie, mamy dużo młodzieży, także jest to idealne miejsce, także bardzo się cieszymy ze współpracy z konsulatem, z panem konsulem i myślę, że też członkowie, zachęcam wszystkich członków do obejrzenia wystawy, przeczytania, zastanowienia się, porozmawiania w gronie rodzinnym, w gronie znajomych właśnie o tej rocznicy. Tak jak przy wielu innych wydarzeniach, które sponsoruje Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, tak pojmujemy naszą rolę. Jesteśmy nie tylko instytucją finansową, to znaczy może przede wszystkim jesteśmy instytucją finansową, ale chcemy też, mając odpowiednie środki i możliwości, robić ile się da, jak najwięcej dla społeczności polonijnej tutaj w Stanach Zjednoczonych. No i ta wystawa jest po to, żeby przypominać mieszkańcom Greenpointu, nie tylko Polakom, bo Polacy pamiętają, ale jesteśmy przekonani, że odwiedzi też wielu Amerykanów mieszkających tutaj. Przed chwilą rozmawiałem z kilkoma paniami dyrektorkami lokalnych szkół, które już obiecały, że przyprowadzą tutaj dzieci ze swoich klas do zwiedzania tej wystawy.
Chcemy po prostu przypominać o tym tragicznym wydarzeniu sprzed 80 lat. Chcemy przypominać, że to Polska była napadnięta przez Niemcy, a nie jak czasami się już przekręca brutalnie historię, że Polska była ofiarą i że Polska walczyła przez całe 6 lat II wojny światowej na wielu różnych frontach, że Polacy byli obecni walcząc nie tylko w Polsce, ale też przecież na froncie zachodnim, na froncie wschodnim oddawali życie za wolność. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych i niekoniecznie tutaj pamięta się o tym, że wojna rozpoczęła się atakiem Niemiec na Polskę 1 września. Tutaj wszyscy wiedzą o Pearl Harbor i o tym, co stało się później. Więc myślę, że dla tych, którzy odwiedzają Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, przeglądnięcie tej wystawy, oglądnięcie jej, zapoznanie się jest bardzo ważne. Ta wystawa jest naszym długiem wdzięczności dla ludzi, którzy walczyli w II wojnie światowej, którzy składali ofiary, ale przede wszystkim w czasie, w dobie, kiedy na naszych oczach dzieje się zakłamywanie historii, musimy zrobić co w naszej mocy, aby po prostu ta prawdziwa historia dotarła do ludzi, do obywateli całego świata. Bardzo cieszymy się, że tutaj mamy w naszej Unii wyeksponowaną wystawę ze szczegółami pokazaną, opisaną, jak dzielnie Polacy walczyli o swoją ojczyznę, oddając, nieważne czy to byli młodzi ludzie, czy starsi, bez ręki, bez nogi, każdy dokładał swoją cząstkę swoich sił waleczności za naszą ojczyznę. Chairman Hood, przewodniczący Rady Administracji Credit Union, który działa na terenie Stanów Zjednoczonych i który nadzoruje naszą całą operację. Jest to wyjątkowy moment, że gościmy tak ważną osobistość z samego Washington DC. Chciałbym podkreślić, że przewodniczący Hood jest po prostu wybrany przede wszystkim przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i że on ma czas i gości tu z nami jest bardzo wyjątkowy. Now that I've seen the exhibition, it underscores my commitment to wanting to work more with the Polish Slavic Federal Credit Union as members. I now get to see visual reminders of the sacrifices that were made almost 80 years ago. It's a painful reminder of what took place, but also it allows me now to see a bright future because Polish Slavic and the Federal Credit Union, they have not allowed the images that we're seeing today define them as a people. They are looking to these as an example of learning from the past, but moving forward by serving 100,000 members with their $2 billion in assets. So I am buoyed and encouraged by today because, again, we see our history, but it gives us the underpinning to know that it braces us for success in the future because we know that we can endure. Cieszę się, że był ten ważny gość, ponieważ jest to osoba bardzo wysokiego kalibru. Jest to reprezentant jednak administracji rządowej amerykańskiej na szczeblu federalnym. Więc to, że przyjechał, to, że jest blisko administracji, jest bardzo, bardzo poważną rzeczą. Więc bardzo się cieszę, że tutaj z nami był i dziękuję Unii Kredytowej za to, że go sprowadziła. Jesteśmy przecież regulowani przez NCUA. To, co powiedział na temat, jak szybko się rozwijamy i że jesteśmy doceniani. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że my przecież nie jesteśmy tylko bankiem, robimy też bardzo dużo działalności dla naszego community, dla naszych organizacji polonijnych, ale oczywiście ten element finansowy jest przecież najbardziej istotny. Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa to są przede wszystkim nasi członkowie, których w tym miesiącu przekroczyliśmy już liczbę 100 000. To są dyrektorzy, to są przede wszystkim już ponad 350-osobowa grupa pracowników. To jest wspaniała grupa ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla całej naszej polonijnej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Pan radny E podkreślił to wiele razy, nie tylko dzisiaj oficjalnie, ale też w prywatnych rozmowach ze mną, że jesteśmy przykładem dla innych unii kredytowych, których w Stanach jest, proszę Państwa, ponad 6 000. Uważam, że Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa jest bardzo ważnym czynnikiem tutaj życia polonijnego, ale też właśnie chcieliśmy wykorzystać tę okazję, żeby też właśnie przy okazji zaproszenia tych gości amerykańskich mówić też o polskim sukcesie w Ameryce, tak? Czyli jakby mówimy o II wojnie światowej oczywiście i mówimy o tej strasznej rocznicy, ale też pokazujemy sukces, tak? I tutaj na miejscu w Stanach Zjednoczonych Unia Kredytowa jest też oczywiście świetnym przykładem takiego sukcesu Polaków po wojnie. Niak, Gia, Polska.